Gdzie jest twój problem, kiedy o nim nie myślisz? Jak to jest nie zamknąć tego momentu? Nie postawić kropki nad i. Poczuj smak otwartości, wieczności. Namaste. To zrobimy sobie taki krótki reset przed zakończeniem dnia. Tak jak rozpoczęliśmy dzień dzisiaj od tego otwarcia, od niewiedzenia, niezawierania zdania, wiedzy, przywiązania. Tak zobacz, czy możesz się udostępnić takiej otwartości teraz. Otwartości, w której jeszcze nic nie wiesz. Otwartości, w której myśli są drugie, a ty jesteś pierwszy. Otwartości istnienia, niereagowania. Reakcje dzieją się, a ty jesteś. Przede wszystkim jesteś. Poczuj to pierwszeństwo sobą. Tak jak mówiliśmy dzisiaj rano w trakcie satsangu, że będzie nas ciągnąć do starego. Będzie nas ciągnąć do opinii. Będzie nas ciągnąć do nie mogę, nie dam rady. Nie chcę. Nie umiem. Albo ja wiem lepiej. Ten nawyk będzie nas ciągnąć jak magnes. Zobacz, czy jesteś w stanie zdystansować się do myśli teraz. Więc jest ta otwarta rzeczywistość, jest ta rzeczywistość zawieralna w słowa, w znaczenia, oceny, awersje i przywiązania. Tą drugą posługujemy się niemal cały czas i w wielu sytuacjach jest nam to potrzebne. Ale teraz jesteś tu po to, żeby nauczyć się dystansować do tego. Żeby rozpoznać w sobie siłę dystansowania się do zjawisk, do zdarzeń. Tak jakbyś oglądał film w tej chwili. W którym dzieje się to. Przychodzi, wyraża się i zmienia się w coś nowego. I potem w coś nowego.
i dalej coś nowego. Poczuj się jak niebo, które nie skleja się z tym, co w sobie mieści. I nie przywiązuje się do jednej z chmur, do jednego ze zdań. Bo tak się uwarunkowało, bo tak mu wygodnie. Niebo jest wolne. Ty jesteś wolny, wolna. Tak jak dzisiaj na tym porannym satsangu mówiliśmy, że możemy spojrzeć w jedną stronę. I to jest ta strona bardzo dobrze nam znana. Bodziec, reakcja, bodziec, reakcja. Lubię, nie lubię, przywiązanie, awersja. Albo już przynajmniej wiem, jak jest, już wiem. I zobacz, jak nas do tego ciągnie. Albo może nie wiem, może to być nawet apatia. Nie rozumiem tego, nie wiem, nie czuję. To przywiązanie może być nawet do apatii. Albo to do mnie nie dociera jeszcze. Albo zaczekam z tym może. To jest po jednej stronie. Wszystko to, co znasz, dobrze znasz. Powtarzało się wiele, wiele razy. I popatrz w drugą stronę. Co jest z drugiej strony? Albo odwróć się od znanego. Dosłownie na chwilę się odwróć. Ku nowemu, świeżemu, jeszcze niewiedzialnemu, który odtwarza się nie ze starej płyty, ale używa nowych ścieżek, nowych połączeń. Więc poczuj, co to jest takiego w tobie teraz, co już tak dobrze znasz. I wydaje się wręcz, że jest tobą, lecz teraz widzisz, że jest to po prostu stan i doświadczenie. Spróbuj jakoś sobie to wewnętrznie sobą opisać, co to jest za doświadczenie, co to jest za stan. I tak jak dzisiaj rano pytaliśmy, zapytaj się, czy jeszcze tego chcesz. Czy jesteś gotowy spojrzeć w drugą stronę? Odwracając się na moment od tego, co wyżłobione i znane. Do otwartości dziecka. Do totalnej otwartości. Zobacz, może udaje ci się poczuć jej smak, albo chociaż przeczuć jej smak. Przeczuwać. Może już odczuwać wręcz.
gdzie nic nie jest takie oczywiste. Zobacz, czy w tym otwarciu na nowe jesteś w stanie czekania. Jeśli czekasz, to nadal jest to delikatna przesłona umysłu. Nadal należy do tego, co już było. Bo otwierasz się w sposób warunkowy. Zobacz, czy możesz ten warunek porzucić. Czy możesz być nagi. Totalnie nagi. Totalnie w niewiedzeniu. W stałym dowiadywaniu się z chwili na chwilę. Ale nie zatrzymywaniu się na żadnym dowiedzeniu się czegokolwiek. Jak to jest nie zamknąć tego momentu? Nie postawić kropki nad i. Interpretacją, znaczeniem. Tak jakbyś był w kosmosie. W pełnej otwartości. I nawet jeśli nasz umysł w tej chwili podryfował, wyobrażając sobie to, na co próbuje wskazać, to ta wyobraźnia też jest możliwa tylko dlatego, że jesteś wcześniej. Poczuj się jak wcześniej. Nie uciekaj. Jak to jest zdjąć zbroję przed tą chwilą. Zdjąć pancerz przed nią. Jak to jest się udostępnić całkiem. Pozwól, by te fale umysłu w totalnej przestrzeni przyjmowania mogły się uspokajać same. W Twojej przytomności.
Tak jak zaczęliśmy wczoraj też od tego, by poczuć, jak to by było, gdyby wszystko już się wydarzyło raz jeszcze. Gdybyś nie pragnęła więcej, ani mniej. Jakby to było? Poczuj to od środka. I wszystkie te słowa, które wpadły, niech skierują cię do celu, do środka, do świadomości. Więc do tego, skąd wyłoniło się to ciało. Zobacz, czy jesteś w stanie, mając w ten sposób zamknięte oczy, stwierdzić, gdzie jest twój początek i koniec. Czy jesteś w stanie wiedzieć dokładnie, jaki jest twój kształt, kiedy nie myślisz? Zobacz tę naczelność bycia w stosunku do zawierania i interpretowania go. I zobacz, jak interpretowanie oddziela cię od całości i sprawia, że odczuwasz napięcie. Zobacz, że to zawieranie, chwilowe interpretowanie dosłownie pojawia się na sekundę. Więc gdzie jest jego prawda teraz? Będzie dopóty, dopóki będziesz przywoływać to w umyśle i się tego trzymać. A gdzie to jest, kiedy nie myślisz? Gdzie jest twój problem, kiedy o nim nie myślisz? Raz jeszcze rozpoznaj tę prostotę pierwszeństwa bycia, istnienia, uczestniczenia, przytomności, obecności. Jedności, wspólnoty, połączenia.
Poczuj sobą, o czym mówię. Poczuj smak otwartości, wieczności. Trzeźwości. Jeśli czujesz ten świat otwartości, to w jaki sposób, co możesz zrobić teraz, albo czego nie zrobić, by sobą, w cudzysłowie, to zapamiętać. W cudzysłowie, dużym cudzysłowie mówię, ponieważ tu nie chodzi o pamięć, ale jak będziesz to praktykować. Przetłumacz to sobie, sobą teraz. Jak? To jak? To nie jest opowieść, to nie jest zdanie. To nie jest nawet robienie. To jest znacznie prościej. Prościutko, 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 bliziutko. I jeszcze prościej. Tym myślom, które mówią nie wiem jak, nie da się, nie daj wiary. Nie dawaj im wiary. Po prostu